3 miliony Ukraińców, którzy uciekają ze swojego kraju przed wojną, jest w Polsce. Uciekając przed wojną, przed śmiercią, przed ranami, przed strachem zwykłym, ludzkim. Poza terytorium Polski mieszka ponad 20 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Non avere paura ai migranti. I migranti siamo noi. Migrostacja. Nie tylko naukowe rozmowy o migracjach. Od kilku lat pracujemy w romsko-nieromskim zespole, skupiając się na badaniu transnarodowego życia polskich Romów. Podejmowaliśmy głównie tematy związane z migracjami. Tym niemniej, badając transnarodowe życie, nie sposób uniknąć refleksji na temat wyzwań, jakie stoją przed naszymi rozmówcami tak w Polsce, jak i w każdym innym kraju, w którym realizujemy badania i w którym oni żyją. Tu głównie patrzymy na Wielką Brytanię i Niemcy. Dotąd zajmowaliśmy się przede wszystkim Brexitem, a jednak okazało się, że wskutek innych kryzysów ten niespodziewanie odszedł w cień. Najpierw była to pandemia koronawirusa, a obecnie jest to pełnowymiarowa wojna w Ukrainie. Nie sposób zatem zajmować się transnarodowym życiem polskich Romów, nie uwzględniając wpływu tych kryzysów na ich funkcjonowanie i ich codzienność. Ten projekt jest wyjątkowy pod wieloma względami, o czym więcej słyszycie Państwo w dalszej części tego nagrania. Jednym z powodów jest zespół. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, realizowany przez Ośrodek Badań nad Migracjami na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Czeską Akademią Nauk i Uniwersytetem Karola w Pradze. Natomiast zespół z Ośrodka Badań nad Migracjami to badacze i badaczki z Polski i z Ukrainy, Romowie i nieromowie. Ja nazywam się Kamila Fiałkowska i jestem kierowniczką projektu ROCIT. A w zespole ze mną są Elżbieta Mirka-Wójtowicz, Monika Szewczyk, Ignacy Jóźwiak, Sonia Styrkacz, Tetiana Storoszko oraz Julian Kondur. Wszyscy z nas mają także doświadczenia aktywistyczne, a badaczki i badacz romski także wyjątkową aktywność na rzecz społeczności romskich w Polsce oraz w Ukrainie. Wszystko to wpływa na to, jak metodologicznie i etycznie zajmujemy się tym tematem. Czym jest dla nas ROCIT? Dobre pytanie. Często w dyskursie publicznym słyszymy głosy, że Romowie nie mają swojej historii. Sławomir Kapralski dowodzi, że w dyskursie naukowym Romowie byli uznawani za lud bez historii, żyjący wiecznym teraz, nieposiadający historii i pamięci. Historia Romów to przykład historii mniejszości, historii podrzędnej, która była, jest podporządkowana większości i oficjalnej wizji narodowej przeszłości, a przy tym skazana na marginalizację i zapomnienie. Nasza wiedza z innych projektów naukowych dotyczących migracji Romów, prowadzone badania archiwalne, doświadczenia związane z walką o uznanie Romów za ofiary II wojny światowej i wojny na Bałkanach, pozwala twierdzić, że nie inaczej może być z uchodźcami ukraińskimi romskiego pochodzenia. Projekt ten daje możliwość ukazania historii ukraińskich Romów walczących na froncie, zaangażowanych w pomoc Romom przesiedlonym z terenów okupowanych, przedstawienia życia codziennego uchodźców romskich z Ukrainy w Polsce, Niemczech i samej Ukrainie, a także roli europejskich Romów w budowaniu sojuszy z ukraińskimi Romami. My oprócz tego, że jesteśmy badaczami, jesteśmy również zaangażowani w działalność aktywistyczną. Jako osoby ze społeczności romskiej działamy jako aktywiści, jesteśmy w terenie, angażujemy się w pomoc humanitarną, dokumentujemy i monitorujemy sytuację Romów, aby zachować pamięć, gromadzić dane i statystyki oraz budować narzędzia do pracy rzeczniczej. Zdajemy sobie sprawę, że brakuje narracji i świadectw Romów dotyczących okresu II wojny światowej, wojny w byłej Jugosławii oraz europejskich migracji w latach 80. i 90. W kontekście wojny w Ukrainie chcemy uchwycić i udokumentować te relacje oraz historie, aby w przyszłości mogły zostać wykorzystane do zabezpieczenia interesów Romów po zakończeniu wojny. Nasze badania i zgromadzona wiedza nie służą jedynie archiwizacji doświadczeń. Ich celem jest realna zmiana. Dokumentując sytuację Romów i analizując dane, dostarczamy rzetelnych informacji, które mogą stać się podstawą do kreowania skutecznych polityk publicznych. Staramy się, aby głos Romów był słyszalny na poziomie decyzyjnym,
a ich doświadczenia miały realny wpływ na strategie wspierające ich prawa, ich bezpieczeństwo i dobrostan. W ramach tego projektu staramy się przełożyć ich doświadczenia na konkretne rozwiązania polityczne i instytucjonalne, które realnie poprawią jakość ich życia. Stereotypowo Romowie są postrzegani przez społeczeństwo większościowe jako grupa nieaktywna, wyizolowana, bierna, roszczeniowa, oczekująca pomocy z zewnątrz. Realizując nasze badania widzimy, jak dalekie jest to od rzeczywistości. Pokazujemy sprawczość tych osób. Sprawczość osób, które stereotypowo przedstawia się jako właśnie pozbawione sprawczości i uzależnione od zewnętrznej pomocy. Dotyczy to tak Romów w Polsce, jak i w Ukrainie. Ważne jest tutaj także zwrócenie uwagi na homogenizujący dyskurs dotyczący polskiej pomocy. Dlaczego jest on problematyczny? Wskazujemy tu kilka powodów. Jednym z nich jest to, że ujednolica narrację na temat pomocy, wymazuje kontrybucje mniejszości oraz umniejsza sprawczości tych, którym pomagamy, a w niektórych przypadkach wręcz ją neguje. W Polsce istnieje wiele uproszczeń na temat Ukrainy i jej mieszkanek i mieszkańców. Jednym z nich jest traktowanie tego kraju jako monolitu, drugim zaś spośród wielu innych jest przykładanie nadmiernej wagi do podziału Ukrainy na część wschodnią i zachodnią. Takie ujęcia pomijają różnorodność tego kraju i jego obywatelek i obywateli. Nasze badania wśród ukraińskich Romów, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, ukazują dodatkową perspektywę w patrzeniu na Ukrainę, nacechującą ten kraj różnorodność, która nabiera szczególnego wymiaru w kontekście trwającej wojny i związanych z nią masowych ruchów ludnościowych. W projekcie stosujemy metody etnograficzne. Są to nie tylko wywiady, ale także, a nawet przede wszystkim, obserwacje i współuczestnictwo, którym towarzyszą notatki czy fotografie. Ważnym elementem naszej pracy są wyjazdy w teren. W Polsce, w Ukrainie, w Niemczech i nie tylko. Często jesteśmy w drodze, gdyż podążamy za ludźmi. Przykładowo w grudniu 2024 roku miałem okazję towarzyszyć grupie romskich pastorów i działaczy społecznych z ukraińskiego Zakarpacia w ich humanitarnym objeździe po różnych lokalizacjach w centralnej i południowej Ukrainie, a konkretnie w obwodach żytomierskim, kijowskim, czernichowskim i chersońskim. Były to ośrodki wsparcia dla samotnych matek, ośrodki wychodzenia z uzależnień oraz pomoc żołnierzom i ludności cywilnej na terenach przyfrontowych. Uważam, że inicjatywa ta stanowi doskonałą ilustrację działań podejmowanych przez ukraińskich Romów nie tylko wobec społeczności romskich, ale ogólnie dla różnych grup wymagających wsparcia oraz na rzecz obronności kraju. Na początku pełnoskalowej wojny byliśmy zaangażowani w pomoc uchodźcom ukraińskim romskiego pochodzenia. Poznaliśmy różne rodziny ukraińskich Romów, między innymi rodzinę Wiktorii Tyrpak, kobietę, uchodźczynię, Romkę, Ukrainkę, poetkę, a przede wszystkim matkę 9 dzieci, matkę synów, którzy walczą na wojnie. Doświadczenia rodziny Wiktorii w Ukrainie przed wojną, w Polsce, udział synów w wojnie i transnarodowe życie rodziny spowodowało, że losy tej rodziny są częścią naszych badań. Wiktoria jest włączona w proces badawczy i razem z nami prezentowała wyniki badań podczas ostatniej konferencji Komitetu Badań nad Migracjami. To wspólne tworzenie wiedzy przeradza się w etnografię wzajemną. Etnografia wzajemna w badaniach migracyjnych pozwala na bardziej efektywne zrozumienie doświadczeń migrantów poprzez interaktywny, refleksyjny proces badawczy. W naszym podejściu do badań zwracamy uwagę na demokratyzację wiedzy. Uczestnicy procesu badawczego mają równe prawa do formułowania wniosków i przedstawienia swoich narracji, co prowadzi do lepszego zrozumienia. Etnografia wzajemna stawia również wyzwania etyczne związane z równouprawnieniem uczestników w procesie badawczym oraz szacunkiem dla ich doświadczeń i narracji. Nasze badania realizujemy poprzez obecność, towarzyszenie i uczestnictwo. Jest to regularne spędzanie czasu w tak zwanym terenie, czyli w miejscach, w których realizujemy badania etnograficzne. Robimy wywiady, ale też prowadzimy intensywne obserwacje. Obserwacje codzienności, codziennego życia, na przykład w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego. Tak w Polsce, jak i w Ukrainie. Czasem obserwacja musi wystarczyć, bo na przykład podczas ostatniego pobytu w Zakarpaciu, w romskim osiedlu, gdzie mieszkańcy mówią głównie po węgiersku, to węgierskojęzyczni Romowie,
Całkowicie polegaliśmy na naszych lokalnych informatorach, współpracownikach. Razem przygotowaliśmy około 500 litrów bograczu, takiej tradycyjnej potrawy, który był wydawany jako pomoc humanitarna miejscowym Romom. Trwało to w sumie kilkanaście godzin, od zakupów poprzez proces przygotowania. Mogliśmy wtedy obserwować, co się dzieje w tym sąsiedztwie, a nasz lokalny współpracownik opowiadał o życiu codziennym, o migracjach przymusowych, o lokalnych problemach dotyczących pracy, edukacji, dostępu do wody pitnej czy braku mieszkań. Spędzając tam czas i właściwie cały dzień zdobyliśmy szerszą wiedzę na temat życia w tym sąsiedztwie, niż gdybyśmy naciskali na wywiad z konkretną osobą za pośrednictwem tłumacza. Ważna w naszych badaniach jest etnografia instytucjonalna. W związku z tym eksplorujemy intensywnie działalność NGO-sów w Polsce, w Niemczech, w Ukrainie. Chcemy usłyszeć, jak radziły sobie te organizacje od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Jak się organizowali, jak się mobilizowali, z kim i w jaki sposób budowali partnerstwa i koalicje. Wizytujemy regularnie ośrodki zakwaterowania zbiorowego. Rozmawiamy i przyglądamy się, jak funkcjonują, w jakich warunkach i jak działają na rzecz ukraińskich Romów. Oczywiście rozmawiamy z ich otoczeniem, z instytucjami lokalnymi, regionalnymi. Obserwujemy, jak ze sobą współpracują. Czytamy lokalną prasę. Chcemy sprawdzić, jakie są nastroje społeczne. Stereotypy służą członkom społeczności jako wspólne dla wszystkich schematy myślenia, gotowe elementy, z których można budować określony obraz świata. Projekt ma wpływ na postrzeganie społeczne Romów, dostrzeżenie ich możliwości, sprawczości, a tym samym na zmianę społeczną i dyskurs naukowy. Jesteśmy jeszcze w trakcie realizacji projektu, jednak niewątpliwie jest to uzupełnienie wiedzy i historii społecznej Romów, historii zaangażowania humanitarnego, aktywizmu, transnarodowego aktywizmu i dostrzeżenia i uzupełnienia wkładu we wsparcie uchodźców w ramach tzw. polskiej pomocy. Wartością dodaną naszych badań i naszego szerszego zaangażowania jest to, że w krytyczny sposób budujemy i uzupełniamy wiedzę o Romach w Polsce. Naszą wiedzą dzielimy się ze studentami na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Romowie, wiedza i praktyki instytucjonalne to jedyne studia w Polsce poświęcone zagadnieniom związanym ze społecznością romską. Monitorujemy sytuację Romów i przygotowujemy raporty dla i we współpracy z takimi organizacjami jak IOM, Ergo Network, Save the Children czy Konsorcjum Migracyjne. Staramy się o obecność tematów dotyczących Romów w różnych wymiarach, ale nie poprzez to, że mówią nie Romowie, ale że mówią osoby bezpośrednio zaangażowane. Efekty naszych badań regularnie przedstawiamy na konferencjach, piszemy artykuły naukowe, a w planie jest również przygotowanie co najmniej 2 książek. Nasza praca dokłada cegiełkę do rozwoju metodologii badań jakościowych, do demokratyzacji procesów produkcji i dystrybucji wiedzy oraz do dekolonizacji szeroko rozumianych studiów środkowo- i wschodnioeuropejskich. Jeśli chcesz usłyszeć więcej o naszych badaniach, zapraszamy na naszą stronę internetową rocit.pl. A jeśli chcesz opowiedzieć nam swoją historię, skontaktuj się z nami. Dziękujemy. Sarkamen buteder teszuneu pau amari buci zamanka spre amari internetowo-sera rocit.pl. Якщо вас цікавлять наші дослідження, подивитесь, будь ласка, на сайт нашого проєкту rocit.pl. А якщо маєте бажання поділитися вашим досвідом, звертайтесь до нас. Дякуємо. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w terenie. Do zobaczenia na konferencjach, seminariach i różnych spotkaniach. Palikieras dikamen androdom. Дякуємо за увагу і до наступних зустрічей. Hey, Romale,